Dzień dobry Państwu. Chciałabym się dzisiaj z Państwem podzielić moimi refleksjami na temat terminu eko czy ekologiczny. Od pewnego czasu nurtuje mnie ten problem, ponieważ uważam, że termin eko, preparaty eko, metody eko, ogród eko, ten termin jest nadużywany, używany bezmyślnie lub, przepraszam, wręcz nieodpowiedzialnie, bez zrozumienia głębszego, o co w tym naprawdę chodzi. Po pierwsze, musimy postawić sprawę jasno. My, ogrodnicy, nie mamy do czynienia z naturalnymi ekosystemami. My tworzymy ogrody. Ogrody z natury są tworami sztucznymi. Gromadzimy rośliny, które nam się podobają i następnie staramy się, żeby ten zespół roślin przetrwał. Ja gdybym nie ingerowała na bieżąco w moim ogrodzie, gdybym pozwoliła mojemu ogrodowi rosnąć w sposób naturalny, bardzo szybko mój ogród zamieniłby się w pole podagrycznika. Podobnie jest z Państwa ogrodami, więc wydaje mi się, że błąd jest już na samym początku. Ogród to nie jest naturalny ekosystem. Ogród naturalny to jest próba stworzenia takiego zespołu roślin, w którym dobrze będą się czuły i owady, i ptaki, i drobne ssaki, nie mówiąc o ludziach. Mamy obecnie na rynku mnóstwo różnych preparatów, które w swoich nazwach mają eko. Mamy wiele wideo na YouTube o metodach ekologicznych. Mówi się o ekologicznych nawozach, o ekologicznych środkach owadobójczych, środkach zwalczających niepożądane w ogrodach gryzonie. Ja mam naturę bardzo dociekliwą i chciałabym się dowiedzieć, co to znaczy, że te środki są eko. Zanim przystąpię do jeszcze głębszej analizy, proszę pamiętać, ja nie pracuję dla żadnego koncernu, ja nie sprzedaję nikomu żadnych nawozów, pestycydów, herbicydów. Z zawodu jestem nauczycielem angielskiego. Jak rozumiemy termin eko? Wiele osób termin eko rozumie jako substancja, preparat pochodzenia naturalnego. Ja uważam, że pochodzenie naturalne nie gwarantuje nam bezpieczeństwa zastosowania i nie gwarantuje tego, że będzie to bezpieczne dla środowiska. Pamiętajmy na przykład, że w napastnicy purpurowej są glikozydy, które mogą być bardzo niebezpieczne. Glikozydy są również wykorzystywane w lecznictwie, ale sama napastnica może też być powodem zatruć tymi glikozydami. W tojadzie mocnym jest niebezpieczna akonityna. Także naturalne nie znaczy bezpieczne. Naturalne to znaczy po prostu pochodzące z natury. Inne rozumienie słowa eko, przyjazne środowisku. Czyli mamy na przykład preparat zwalczający mszycę, przyjazny środowisku. Ja uważam, że tutaj jest pewna hipokryzja, ponieważ w jaki sposób jest to przyjazne środowisku? Załóżmy, że mam inwazję mszyc i te mszyce stają się częścią tego środowiska, jakim jest mój ogród. I ja teraz próbuję w to ingerować i chcę tę mszycę zwalczyć. Więc do jakiego stopnia jestem przyjazna środowisku? Nie potrafię sobie z tym rozumieniem tego słowa w ten sposób poradzić. Myślę, że rozumiemy w sposób taki dwojaki. Przyjazne środowisku, w sensie przyjazne dla innych organizmów bytujących w naszym ogrodzie, niegroźne dla ludzi, niegroźne dla roślin, ale jednak zwalczające owady czy zwierzęta, których my w ogrodach nie chcemy. Eko często to preparat, substancja wytwarzana metodami chałupniczymi, czyli na przykład roztwór mydła potasowego czy roztwór mydła szarego stosowany przeciwko mszycom. Ten roztwór zatyka pory oddechowe mszyc i mszyce giną.
Chciałabym się zatem dowiedzieć, czy jest to absolutnie bezpieczna substancja dla innych owadów. Nie potrafię znaleźć tutaj odpowiedzi. Roztwór octu również próbowałam dociec. Czy jest to całkowicie bezpieczne dla innych młodocianych postaci owadów? Nie wiem. Tutaj jeszcze jest kolejny problem z takimi łagodnymi metodami. Często trzeba te metody ponawiać, czyli trzeba opryski ponawiać. Trzeba zużywać bardzo dużo wody w tym celu, czyli praca, woda, energia. Do jakiego stopnia to jest ekologiczne, jeśli ja muszę zużyć setki litrów wody? Nie wiem. Myślę, że wybór nasz zależy też od rozmiaru ogrodu, czy rozmiaru inwazji, dajmy na to, mszyc. Jeżeli ja mam inwazję mszyc na jednej roślinie, oczywiście mogę próbować opryskiwać tę roślinę roztworem mydła, ale jeżeli mam inwazję na większości moich róż, u mnie w małym ogrodzie rośnie ponad 140 róż. Ja już sobie nie mogę pozwolić na eksperymentowanie z mydłem. Powiem jeszcze tak. Znam osoby, które publicznie będą twierdziły, że stosują tylko metody ekologiczne, weźmiemy to w cudzysłów, ekologiczne, natomiast tak naprawdę, ponieważ właśnie w swoich ogrodach mają wiele egzemplarzy róż, stosują również insektycydy systemiczne czy insektycydy kontaktowe. Czyli co innego my mówimy publicznie, co innego robimy poza świadomością oglądających nas widzów. Ja się z tym nie zgadzam. Jeśli chodzi o nawozy eko, mamy wiele filmów na YouTubie, mamy wiele tekstów w internecie o nawozach znowu wytwarzanych metodami domowymi, typu właśnie gnojówka z pokrzyw, czy robienie roztworu z drożdży. Wspaniale, znakomicie. Chciałabym się tylko dowiedzieć, jak to działa. Ja mam bardzo, bardzo krytyczny stosunek do tego. Ja zawsze chcę wiedzieć, jak to działa, ale niestety nie udało mi się uzyskać odpowiedzi. Rozumiemy mniej więcej, jak działa nawożenie ogrodu starym przekompostowanym obornikiem, jak działa nawożenie kompostem, czy to naszym własnym, czy z kompostowni miejskiej. Rozumiemy, że jest to sposób wzbogacania gleby. Natomiast te inne chałupnicze metody, nie wiem, nie umiem Państwu powiedzieć. Musicie Państwo sami podjąć decyzję co do wyboru tychże nawozów. Jeśli chodzi o obojętność dla środowiska, na pewno trzymajmy się mszyc. Na pewno metodami eko są metody takie jak wprowadzenie biedronek i złotooków do ogrodu. Wspaniały pomysł, tylko proszę mi powiedzieć, jak ja to mam zrobić w przypadku mojej setki róż. Ile ja bym musiała mieć tych złotooków i biedronek i jak żarłoczne musiałyby być te owady czy ich larwy, żeby z nagłą i bardzo szybko rosnącą liczbową inwazją mszyc sobie poradzić. Jest to po prostu niemożliwe. Tu mała anegdota, krótka anegdota. Kilka lat temu, słuchając bardzo znanej na YouTubie osoby, która propagowała obwieszanie roślin wstążeczkami zielonymi i żółtymi w celu przyciągnięcia biedronek, dałam się ogłupić. Teraz tak to widzę. Zaczęłam obwieszać rośliny tymiże wstążeczkami. Skutek był taki, że biedronek było, nie wiem, 5 czy 15, natomiast kwiaty na kalinach utraciłam też oczywiście przyszłe owoce i powiedziałam sobie dziękuję. Świetnym rozwiązaniem są też ptaki i warto mieć dużo ptaków w ogrodzie. Ja ptaków w ogrodzie mam mnóstwo, ale też z nagłym wysypem, że się tak wyrażę kolokwialnie, mszycy, one sobie nie poradzą. Przy okazji, chciałabym Państwa pozbawić iluzji. Ptaki się nam nie odwdzięczają, czyli ptaki, które dokarmiamy zimą, to niekoniecznie są te ptaki, które widzimy
w lecie w naszych ogrodach. Tutaj nie ma wymiany usług i nie ma wdzięczności. Ja wiem, że czyże i dzwońce, których miewam czasem kilkaset w ogrodzie zimą, one potem migrują na północ i na wschód i po nich nie ma śladu. Być może też sikory, które u mnie zresztą gniazdują w ogrodzie, to nie są te sikory, które dokarmiałam zimą. Zresztą, żeby znowu poradzić sobie z z wielką inwazją mszyc, trzeba by było nie wiem ile sikor niezwykle wygłodzonych i pracowitych. Bardzo dobrą metodą jest zbieranie ręczne, ale znowu tutaj jest kwestia skali. Pamiętam, odwiedzałam kiedyś w Wielkiej Brytanii piękne rozarium, było tam ponad 1000 róż w świetnym zdrowiu. Główny ogrodnik tego założenia ogrodowego, ogrodu przy rezydencji, twierdził publicznie, że u nich mszyce się zbiera ręcznie lub spłukuje wodą. Pusty śmiech mnie ogarnął. Jak zbierać ręcznie z 1000 róż larwy mszyc? Jest to niemożliwe, koszty byłyby niebywałe i liczba osób, która by to musiała robić. Jest to wspaniała metoda, bardzo serdecznie ją polecam, kiedy mamy 2, 3, 5 krzewów. Przy większej liczbie krzewów jest to niemożliwe. Spłukiwanie wodą to samo. Kilka krzewów, znakomita metoda, kilkaset krzewów, w ogóle to nie wchodzi w grę. Pomyślmy o ilości wody zużytej na to, żeby mszyce na tylu krzewach zlikwidować. Uważam, że często osoby propagujące różne metody opieki nad ogrodem i zwalczania szkodników są trochę nieodpowiedzialne, ponieważ mówią nam tak: to się w moim ogrodzie sprawdza, stosuję substancję X, którą stosowała też moja mama. Ja w moim ogrodzie nie mam wciornastków, nie mam mszyc, nie mam nornic, nie mam karczownika, nie wiem jeszcze czego nie mam. Wspaniale, bardzo się cieszę, ale musimy brać odpowiedzialność za własne słowa. Może u naszego sąsiada, który nie stosuje substancji X, również nie ma mszyc, wciornastków i tak dalej, i tak dalej. Reasumując, termin eko jest to termin niejasny, termin, którym szafuje się obecnie na wszystkie strony, natomiast nie do końca odpowiedzialnie i nie do końca z pełnym jego zrozumieniem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.